Dzień dobry. Dziękuję Wam bardzo. Dziś jestem tutaj, aby powiedzieć Wam, że świat zachodni jest w niebezpieczeństwie. Jest w niebezpieczeństwie, ponieważ ci, którzy powinni bronić wartości świata zachodniego, są kooptowani przez światopogląd, który nieuchronnie prowadzi do socjalizmu, a w konsekwencji do ubóstwa. Niestety, w ostatnich dziesięcioleciach, motywowani dobrymi intencjami pomocy innym lub dążeniem do przynależności do uprzywilejowanej kasty, główni przywódcy świata zachodniego porzucili model wolności na rzecz różnych wersji tego, co nazywamy kolektywizmem. Jesteśmy tu po to, by powiedzieć Wam, że kolektywistyczne eksperymenty nigdy nie są rozwiązaniem problemów trapiących obywateli świata, wręcz przeciwnie, są ich przyczyną. Uwierzcie mi, nie ma nikogo lepszego niż my, Argentyńczycy, kto mógłby dać świadectwo tym dwóm kwestiom. Kiedy w 1860 roku przyjęliśmy model wolności, w ciągu 35 lat staliśmy się pierwszą dominującą potęgą na świecie. Kiedy jednak w ubiegłym wieku przyjęliśmy kolektywizm, widzieliśmy, jak nasi obywatele zaczęli systematycznie ubożeć, aż spadli na 140 miejsce na świecie. Zanim jednak będziemy mogli podjąć tę dyskusję, ważne byłoby, abyśmy najpierw przyjrzeli się danym, które potwierdzają, dlaczego kapitalizm wolnorynkowy jest nie tylko możliwym systemem, który może położyć kres ubóstwu na świecie, ale także jedynym moralnie pożądanym systemem, który może to osiągnąć. Jeśli weźmiemy pod uwagę historię postępu gospodarczego, możemy zobaczyć, jak od roku zera do około 1800 światowy PKB na mieszkańca pozostawał praktycznie stały przez cały okres odniesienia. Jeśli spojrzymy na wykres ewolucji wzrostu gospodarczego w całej historii ludzkości, zobaczymy wykres w kształcie kija hokejowego, funkcji wykładniczej, która pozostawała stała przez 90% czasu, a następnie gwałtownie rosła od XIX wieku. Jedyny wyjątek od tej historii stagnacji miał miejsce pod koniec XV wieku wraz z odkryciem Ameryki. Poza tym wyjątkiem, przez cały okres między rokiem zerem a rami roku 1800 globalny PKB na mieszkańca pozostawał w stagnacji. Nie chodzi tylko o to, że kapitalizm wygenerował eksplozję bogactwa od momentu przyjęcia go jako systemu gospodarczego. Analiza danych pokazuje raczej, że wzrost przyspieszał przez cały ten okres. Przez cały okres między rokiem zerem a rami roku 1800 stopa wzrostu PKB na mieszkańca utrzymywała się na stabilnym poziomie około 0,02% rocznie, czyli praktycznie bez wzrostu. Od XIX wieku, wraz z rewolucją przemysłową, stopa wzrostu wzrosła do 0,66%. W tym tempie osiągnięcie dwukrotnego wzrostu PKB na mieszkańca wymagałoby okresu około 107 lat. Jednak analizując okres między 1900 a 1950 rokiem, tempo wzrostu przyspiesza do 1,66% rocznie. Nie potrzebujemy już 107 lat, aby podwoić PKB per capita, ale 66. Biorąc pod uwagę okres od 1950 roku do 2000 roku, tempo wzrostu wyniosło 2,1% rocznie. Oznaczałoby to, że w ciągu zaledwie 33 lat moglibyśmy podwoić światowe PKB per capita. Trend ten, daleki od zatrzymania, jest wciąż żywy. W latach 2000 do 2023 tempo wzrostu ponownie przyspieszyło do 3% rocznie, co oznacza, że możemy podwoić nasz PKB na mieszkańca w ciągu zaledwie 23 lat. Badając PKB na mieszkańca od 1800 roku do dnia dzisiejszego, można zauważyć, że po rewolucji przemysłowej światowy PKB na mieszkańca wzrósł ponad 15-krotnie, generując eksplozję bogactwa, która wyciągnęła 90% światowej populacji z ubóstwa. Nie wolno nam nigdy zapominać, że do 1800 roku prawie 95% światowej populacji żyło w skrajnym ubóstwie, podczas gdy liczba ta spadła do 5% do 2020 roku, przed pandemią. Wniosek jest jasny,
Kapitalizm wolnorynkowy jako system gospodarczy jest jedynym narzędziem, które mamy, aby położyć kres głodowi, ubóstwu i nędzy na całej planecie. Dowody empiryczne są niezaprzeczalne. Dlatego też, ponieważ nie ma wątpliwości, że kapitalizm wolnorynkowy jest lepszy pod względem produktywności, lewicowa Daxe zaatakowała kapitalizm za kwestie moralne, twierdząc, że jest on niesprawiedliwy. Twierdzą, że kapitalizm jest zły, ponieważ jest indywidualistyczny, a kolektywizm jest dobry, ponieważ jest altruistyczny wobec innych, a co za tym idzie, dążą do sprawiedliwości społecznej. Ale ta koncepcja, która stała się modna ostatnio w pierwszym świecie, jest stałym elementem dyskursu politycznego od ponad 80 lat w moim kraju. Problem polega na tym, że sprawiedliwość społeczna nie jest sprawiedliwa i nie przyczynia się do ogólnego dobrobytu. Wręcz przeciwnie, jest ideą wewnętrznie niesprawiedliwą, ponieważ jest brutalna. Jest niesprawiedliwa, ponieważ państwo jest finansowane z podatków pobieranych pod przymusem. Czy ktokolwiek z nas może śmiało powiedzieć, że płaci podatki z własnej woli? Oznacza to, że państwo jest finansowane z przymusu, a im większe obciążenie podatkowe, tym większy przymus, co prowadzi do ograniczenia wolności. Ci, którzy promują sprawiedliwość społeczną, wychodzą z założenia, że cała gospodarka to tort, który można podzielić w inny sposób. Jednak ten tort nie jest dany. Jest to bogactwo generowane w procesie, który Israel Kirzner nazywa procesem odkrywania rynku. Jeśli towar lub usługa oferowana przez firmę nie jest pożądana, firma ta zbankrutuje, chyba że dostosuje się do wymagań rynku. Jeśli firma produkuje wysokiej jakości produkt w atrakcyjnej cenie, będzie sobie dobrze radzić i produkować więcej, więc rynek jest procesem odkrywania, w którym kapitalista znajduje właściwy kurs w miarę upływu czasu. Jeśli jednak państwo karze kapitalistę za odnoszenie sukcesów i blokuje go w tym procesie odkrywania, niszczy jego motywację, a konsekwencje tego są takie, że będzie on produkował mniej, a tort będzie mniejszy, generując szkody dla społeczeństwa jako całości. Kolektywizm, hamując te procesy odkrywania i utrudniając przywłaszczanie sobie tego, co zostało odkryte, wiąże ręce przedsiębiorcy i uniemożliwia mu wytwarzanie lepszych towarów i oferowanie lepszych usług po lepszej cenie. Jak to więc możliwe, że środowiska akademickie, organizacje międzynarodowe, polityka i teoria ekonomii demonizują system gospodarczy, który nie tylko wyciągnął 90% światowej populacji z najbardziej skrajnego ubóstwa, ale robi to coraz szybciej, a także jest sprawiedliwy i moralnie lepszy. Dzięki wolnorynkowemu kapitalizmowi świat jest dziś w najlepszej formie. Nigdy w całej historii ludzkości nie było okresu większego dobrobytu niż ten, w którym żyjemy obecnie. Dzisiejszy świat jest bardziej wolny, bogatszy, spokojniejszy i zamożniejszy niż w jakimkolwiek innym okresie naszej historii. Dotyczy to wszystkich, ale w szczególności tych krajów, które są wolne, w których szanuje się wolność gospodarczą i indywidualne prawa własności. Ponieważ te wolne kraje są 12 razy bogatsze niż te represjonowane. Najniższa 10. część populacji wolnych krajów żyje lepiej niż 90% populacji krajów represjonowanych. Ma 25 razy mniej biednych ludzi w formacie standardowym i 50 razy mniej w formacie ekstremalnym. A gdyby tego było mało, obywatele wolnych krajów żyją o 25% dłużej niż obywatele krajów represjonowanych. Teraz, aby zrozumieć, czego bronimy, konieczne jest uznanie, że wolność gospodarcza stanowi podstawowe prawo w szerszym spektrum wolności. Aby to zrozumieć, kluczowe jest zdefiniowanie, co mamy na myśli, gdy mówimy o libertarianizmie. Aby go zdefiniować, odwołam się do słów największego orędownika idei wolności w Argentynie, profesora Alberto Benegasa Lyncha, który stwierdził, że libertarianizm to nieograniczony szacunek dla projektu życia innych, oparty na zasadzie nieagresji, w obronie życia, wolności i własności. Jego podstawowymi instytucjami są własność prywatna, rynki wolne od interwencji państwa, wolna konkurencja,
podział pracy i współpraca społeczna, w której można odnieść sukces tylko poprzez dostarczanie innym towarów lepszej jakości po lepszej cenie. Innymi słowy, kapitalista, odnoszący sukcesy przedsiębiorca, jest społecznym dobroczyńcą, który, daleki od przywłaszczania sobie bogactwa innych, przyczynia się do ogólnego dobrobytu. Krótko mówiąc, odnoszący sukcesy przedsiębiorca jest bohaterem. Taki właśnie model proponujemy dla przyszłości Argentyny, model oparty na fundamentalnych zasadach libertarianizmu, obronie życia, wolności i własności. Skoro wolnorynkowy kapitalizm i wolność gospodarcza okazały się niezwykłymi narzędziami do wyeliminowania ubóstwa na całym świecie, a obecnie przeżywamy najkorzystniejszy okres w historii ludzkości, warto zapytać, dlaczego twierdzę, że Zachód jest w niebezpieczeństwie. Twierdzę, że Zachód jest w niebezpieczeństwie właśnie dlatego, że w krajach, w których powinniśmy bronić wartości wolnego rynku, własności prywatnej i innych instytucji libertarianizmu, sektora politycznego i gospodarczego establishmentu, niektóre z powodu błędów w ich teoretycznych ramach, a inne kierowane ambicją władzy, podważają fundamenty libertarianizmu, otwierając drzwi dla socjalizmu i potencjalnie skazując nas na ubóstwo, nędzę i stagnację. Należy przyznać, że socjalizm zawsze i wszędzie jest zjawiskiem zubożającym. Zawiódł we wszystkich krajach, w których próbowano go wprowadzić. Był porażką ekonomiczną, społeczną, kulturową, a także zabił ponad 100 milionów ludzi. Zasadniczym problemem dzisiejszego Zachodu jest to, że nie tylko musimy stawić czoła tym, którzy nawet po upadku muru berlińskiego i przytłaczających dowodach empirycznych nadal opowiadają się za zubożającym socjalizmem, ale także zwrócić się do naszych własnych przywódców, myślicieli i naukowców, którzy w oparciu o błędne ramy teoretyczne podważają fundamenty systemu, który dał nam największy wzrost bogactwa i dobrobytu w naszej historii. Ramy teoretyczne, do których się odnoszę, to neoklasyczna teoria ekonomiczna, która zaprojektowała zestaw narzędzi, który nieumyślnie toruje drogę dla interwencji państwa, socjalizmu i degradacji wartości społecznych. Problem z neoklasykami polega na tym, że ponieważ model, w którym się zakochali, nie pokrywa się z rzeczywistością, przypisują błędy rzekomym niedoskonałościom rynku, zamiast zrewidować założenia swojego modelu. Kiedy regulacje są wprowadzane pod przykrywką rzekomej niedoskonałości rynku, powodują jedynie zniekształcenia w systemie cen, utrudniając kalkulację ekonomiczną, a w konsekwencji hamując oszczędności, inwestycje i wzrost. Istota tego problemu polega na tym, że nawet rzekomo libertariańscy ekonomiści nie rozumieją, czym jest rynek, ponieważ gdyby go rozumieli, szybko okazałoby się, że nie może istnieć coś takiego jak niedoskonałość rynku. Rynek to nie tylko graficzna reprezentacja krzywych podaży i popytu, to mechanizm społecznej współpracy, w którym prawa własności są dobrowolnie wymieniane. Dlatego też, biorąc pod uwagę tę definicję, omawianie zawodności rynku jest oksymoronem. Nie ma czegoś takiego jak zawodność rynku. Jeśli transakcje są dobrowolne, jedyną sytuacją, w której może wystąpić zawodność rynku, jest przymus, a jedyną osobą zdolną do przymusu w sposób ogólniony jest państwo, które posiada monopol na przemoc. W związku z tym, jeśli ktoś twierdzi, że istnieje nieprawidłowość w funkcjonowaniu rynku, zalecałbym sprawdzenie, czy istnieje interwencja państwa. A jeśli okaże się, że pośrodku nie ma interwencji państwa, sugeruję, aby przeprowadził analizę ponownie, ponieważ jest ona zdecydowanie błędna. Niedoskonałości rynku nie istnieją. Przykładem rzekomych niedoskonałości rynku opisywanych przez neoklasyków są skoncentrowane struktury w gospodarce. Jednak bez funkcji, które pokazują rosnące korzyści skali, których odpowiednikiem są skoncentrowane struktury gospodarki, nie moglibyśmy wyjaśnić wzrostu gospodarczego od 1800 roku do dnia dzisiejszego. Spójrz, jakie to interesujące. Począwszy od 1800 roku, przy 8- lub 9-krotnym wzroście liczby ludności, produkt per capita wzrósł ponad 15-krotnie.
Innymi słowy, istnieją rosnące zyski. Doprowadziło to do spadku skrajnego ubóstwa z 95% do 5%. Jednak te przypadki rosnących zysków implikują skoncentrowane struktury, które można by nazwać na przykład monopolem. Jak to możliwe, że coś, co wygenerowało tak duży dobrobyt, może być uważane za nieprawidłowość w funkcjonowaniu rynku zgodnie z teorią neoklasyczną? Neoklasyczni ekonomiści, myślcie nieszablonowo. Kiedy model zawodzi, nie złoście się na rzeczywistość, złoście się na model i zmieńcie go. Dylemat stojący przed modelem neoklasycznym polega na tym, że twierdzą oni, iż chcą udoskonalić funkcjonowanie rynku poprzez atakowanie tego, co uważają za porażki. Ale robiąc to, nie tylko otwierają drzwi do socjalizmu, ale także osłabiają wzrost gospodarczy. Regulowanie monopolii, likwidowanie zysków i niszczenie rosnących zysków nieuchronnie zniszczyłoby wzrost gospodarczy. Innymi słowy, za każdym razem, gdy chcesz naprawić rzekomą wadę rynku, nieuchronnie, albo dlatego, że nie rozumiesz, czym jest rynek, albo dlatego, że zakochałeś się w nieudanym modelu, otwierasz drzwi do socjalizmu i skazujesz ludzi na ubóstwo. Jednak w obliczu teoretycznego wykazania, że interwencja państwa jest szkodliwa, empirycznych dowodów na to, że zawiodła, ponieważ nie mogło być inaczej, rozwiązaniem, które zaproponują kolektywiści, nie jest większa wolność, ale większa regulacja, generująca spiralę regulacji w dół, aż wszyscy staniemy się biedniejsi, a życie nas wszystkich zależy od biurokraty siedzącego w luksusowym biurze. Biorąc pod uwagę zdecydowaną porażkę modeli kolektywistycznych i niezaprzeczalne postępy wolnego świata, socjaliści zostali zmuszeni do zmiany swojego programu. Porzucili walkę klasową opartą na systemie gospodarczym i zastąpili ją innymi rzekomymi konfliktami społecznymi, równie szkodliwymi dla życia społecznego i wzrostu gospodarczego. Pierwsza z tych nowych bitew toczy się wokół absurdalnego i nienaturalnego konfliktu między mężczyznami i kobietami. Libertarianizm od dawna zakłada równość płci. Kamień węgielny naszego credo stanowi, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi, że wszyscy mamy te same niezbywalne prawa nadane przez Stwórcę, wśród których są życie, wolność i własność. Jednak radykalny program feministyczny doprowadził jedynie do zwiększonej interwencji państwa, utrudniając proces gospodarczy. Zapewnia miejsca pracy biurokratom, którzy nie wnoszą nic do społeczeństwa, czy to w postaci ministerstw do spraw kobiet, czy organizacji międzynarodowych zajmujących się promowaniem tego programu. Innym konfliktem przedstawianym przez socjalistów jest konflikt człowieka z naturą. Twierdzą, że istoty ludzkie szkodzą planecie i że należy ją chronić za wszelką cenę, posuwając się nawet do popierania mechanizmów kontroli populacji lub krwawego programu aborcji. Niestety, te szkodliwe idee mocno zakorzeniły się w naszym społeczeństwie. Neomarksistom udało się dokooptować zdrowy rozsądek zachodniego świata. Osiągnęli to poprzez zawłaszczenie mediów, kultury, uniwersytetów, a także organizacji międzynarodowych. Ten ostatni przypadek jest być może najpoważniejszy, ponieważ mamy do czynienia z instytucjami, które mają ogromny wpływ na decyzje polityczne i gospodarcze krajów tworzących te wielostronne organizacje. Na szczęście jest nas coraz więcej, którzy mają odwagę podnieść głos, ponieważ widzimy, że jeśli nie będziemy walczyć z tymi pomysłami, jedynym możliwym przeznaczeniem jest to, że będziemy mieli coraz więcej państwa, więcej regulacji, więcej socjalizmu, więcej ubóstwa, mniej wolności, a w konsekwencji gorszą jakość życia. Niestety, Zachód już wkroczył na tę ścieżkę. Wiem, że dla wielu może brzmieć niedorzecznie stwierdzenie, że Zachód zwrócił się w stronę socjalizmu, ale ten pogląd jest niedorzeczny tylko wtedy, gdy ograniczymy się do tradycyjnej ekonomicznej definicji socjalizmu, która mówi, że jest to system gospodarczy, w którym państwo jest właścicielem środków produkcji. Z mojej perspektywy definicja ta wymaga współczesnej aktualizacji.
Dziś państwa nie muszą bezpośrednio kontrolować środków produkcji, by kontrolować każdy aspekt życia jednostek. Dzięki narzędziom takim jak emisja pieniądza, zadłużenie, subsydia, kontrola stóp procentowych, kontrola cen i regulacje mające na celu skorygowanie rzekomych niedoskonałości rynku, mogą kontrolować losy milionów ludzi. W ten sposób doszliśmy do punktu, w którym, pod różnymi nazwami lub formami, duża część propozycji politycznych w większości krajów zachodnich jest zasadniczo wariantami kolektywistycznymi. Niezależnie od tego, czy otwarcie deklarują się jako komuniści, faszyści, naziści, socjaliści, socjaldemokraci, narodowi socjaliści, chrześcijańscy demokraci, keynesiści, neokeynesiści, postępowcy, populiści, nacjonaliści czy globaliści, ostatecznie nie ma między nimi zasadniczych różnic. Wszyscy twierdzą, że państwo powinno kontrolować wszystkie aspekty życia jednostek. Wszyscy prezentują model sprzeczny z tym, który doprowadził ludzkość do najbardziej spektakularnego postępu w jej historii. Jesteśmy tu dzisiaj, aby zaprosić inne kraje Zachodu do powrotu na ścieżkę dobrobytu. Wolność gospodarcza, ograniczony rząd i nieograniczony szacunek dla własności prywatnej są niezbędne dla wzrostu gospodarczego. Zubożenie, jakie powoduje kolektywizm, nie jest fantazją ani fatalizmem. Jest to rzeczywistość, którą Argentyńczycy znają bardzo dobrze od co najmniej 100 lat. Ponieważ już tego doświadczyliśmy, już przez to przeszliśmy. Ponieważ, jak powiedziałem wcześniej, odkąd zdecydowaliśmy się porzucić model wolności, który uczynił nas bogatymi, jesteśmy uwięzieni w spirali spadkowej, w której każdego dnia stajemy się coraz biedniejsi. Tak to właśnie wygląda. Sami już przez to przeszliśmy i jesteśmy tutaj, aby ostrzec was przed tym, co może się stać, jeśli kraje zachodnie, które wzbogaciły się dzięki modelowi wolności, będą nadal podążać tą ścieżką zniewolenia. Przypadek Argentyny jest empirycznym dowodem na to, że nieważne jak bogaty jesteś, jak wiele zasobów naturalnych posiadasz, nieważne jak wykwalifikowana i wykształcona jest ludność, nieważne ile sztabek złota znajduje się w kasie banku centralnego. Jeśli przyjmiesz środki, które utrudniają swobodne funkcjonowanie rynków, wolną konkurencję, wolne systemy cenowe, jeśli handel jest utrudniony, jeśli własność prywatna jest atakowana, jedynym możliwym przeznaczeniem jest ubóstwo. Dlatego na zakończenie chciałbym przekazać wiadomość wszystkim obecnym przedsiębiorcom, a także tym, którzy są nieobecni, ale śledzą nas ze wszystkich części świata. Nie dajcie się zastraszyć kastom politycznym ani pasożytom żyjącym z państwa. Nie poddawajcie się klasie politycznej, która chce tylko pozostać u władzy i utrzymać swoje przywileje. Jesteście dobroczyńcami społeczeństwa. Jesteście bohaterami. Jesteście twórcami najbardziej niezwykłego okresu dobrobytu, jakiego kiedykolwiek doświadczyliśmy. Niech nikt wam nie mówi, że wasze ambicje są niemoralne. Jeśli zarabiasz pieniądze, to dlatego, że dostarczasz lepszy produkt w lepszej cenie, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego dobra publicznego. Nie poddawaj się presji państwa. Państwo nie jest rozwiązaniem. Państwo jest problemem samo w sobie. Jesteście prawdziwymi bohaterami tej historii. I wiedzcie, że od dziś Argentyna jest waszym bezwarunkowym sojusznikiem. Dziękuję wam bardzo. I niech żyje wolność do cholery. Dziękuję.